Siemka, oto kolejny poradnik z Medieval Dynasty. Tym razem porozmawiamy o mieszkańcach i ich rekrutacji. Najważniejszym krokiem, żeby zrekrutować go mieszkańca, musisz posiadać punkty reputacji dynastii. Bez tego ani rusz. 100 punktów na pierwszego mieszkańca i potem chyba do 20 mieszkańców po 100 punktów, a potem już więcej, ale o tym to już kiedy indziej. Najważniejszą rzeczą, żeby przed zrekrutowaniem mieszkańca, musisz posiadać dla niego dom. Im lepszy dom, tym bardziej będzie zadowolony. O co mi chodzi z lepszym domem? Wybudowałeś szkielet domu, możesz sobie edytować ściany, drzwi, okna, co tam potrzebujesz. Jak sobie zrobisz kamienne, to masz najlepsze zadowolenie. Potem masz drewniane, to masz ciut mniejsze zadowolenie. A jeśli zrobisz ze słomy, no to masz słomy czy tam patyków, no to masz najmniejsze zadowolenie mieszkańca, czyli trochę dupa. Przykładowo jeśli chodzi o nastrój. Tutaj są zbudowane te średnie domy z lepszymi już wyposażeniami typu kamienne. A jeśli byś miał na samych drewnianych, najsłabszych, najtańszych domach, no to będziesz miał z 6 do 10%, czyli ci pracownicy nie będą po prostu wydajni. Co musisz jeszcze im zapełnić? Jeśli wrócimy jeszcze na sekundkę do domu, tak na szybko, możesz zrekrutować jedną kobietę, jednego mężczyznę i tylko tyle może być osób w jednym domu. Więc musisz o tym bardzo pamiętać. Nim zrekrutujesz, musisz posiadać dom. Ty posiadasz już dom dla mieszkańca. Musisz też posiadać magazyn zasobów i żywności. Magazyn zasobów masz na opał, czyli które wytwarzasz z kłody. I musisz posiadać magazyn żywności, czyli żywność. Mięso usmażone najlepiej, żeby nie było surowe. Dodatkowo woda, czyli wiadro z wodą. Wytwarzasz w warsztacie wiadro, a potem do studni podchodzisz i ładujesz sobie do niego wodę. I zanosisz do magazynu żywności. Gdy już mają to spełnione, no to ich zadowolenie będzie. Gdy mamy spełnione już te podstawowe rzeczy, o których wcześniej mówiłem, możemy teraz się skupić na tych 6 ikonkach. Pierwsza ikonka to jest wydobycie, czyli tak naprawdę drwale plus górnicy. Kolejna ikonka to jest łowiectwo, czyli myśliwi. Kolejna to jest hodowla plus farma. Potem jest dyplomacja, potem mamy łowienie ryb i produkcja. Produkcja tak naprawdę to jest wszystko typu warsztat, szwalnia, kuźnia. Gdy już wiesz o tych podstawowych rzeczach, możesz zrekrutować osobę, która ma od 1 do 3 punktów na danej rzeczy i wtedy musisz wybrać, jakich ludzi potrzebujesz. Dowiesz się z tego z rozmowy z nimi w ich obozach. Będą ci na przykład mówić, że jedna osoba lubi, nie wiem, łowienie, druga lubi myśliwstwo, jeden lubi się pocić na roli, drugi lubi ciężko pracować na przykład w chacie wydobywczej i to są bardzo ważne rzeczy. Moim zdaniem powinnaś sobie wybudować 2 drewutnie i tam wytwarzać te podstawowe rzeczy. Potem dodatkowo zrobić sobie na przykład szopę rolniczą. Szopa rolnicza daje ci to, że oni będą orali pole plus je nawozili. Będziesz mógł sobie wejść w pole, które postawisz i zaznaczyć opcję, co oni tam mają robić. Tutaj masz na przykład wszystko opisane, czy jest wykarczowane, nawiezione, niezaorane, no jest po prostu wszystko. Dodatkowo możesz sobie dzielić te ikonki. Ty to już zrobisz, wybudujesz sobie konkretne na przykład też budynki, czy jak typowo drewutnie. Do drewutni musisz dostarczać im też różne rzeczy, czyli tutaj masz kosz, siekierę. Żeby oni robili kłody, patyki, drewno opałowe, no musisz posiadać siekierę. Bez tego oni nic nie będą wytwarzać. W chacie wydobywczej potrzebujesz na przykład kilofa lub łopaty. Też są ważne rzeczy. W szopie rolniczej potrzebujesz już trochę więcej rzeczy. Muszą posiadać oni worek, bez niego nie będą mogli nawozić ani samego nawozu, ani na przykład ziaren. Musisz mieć brązową albo zwykłą motykę drewnianą, obojętnie jaką, bo bez tego nie będą mogli orać. A jeśli chodzi o zbiory, zbiory lepiej robić samemu. Dlaczego? Jak wejdziesz sobie w umiejętności, w rolnictwo, masz coś takiego jak uzdolniony rolnik. On ci daje potem na 3. levelu 100% pozyskania z plonu, więc ja na przykład na samym początku proponowałbym ci samemu zbierać i wbić sobie parę leveli, żeby wziąć sobie tą umiejętność rolnictwa, no bo na samym początku będziesz miał 2 razy więcej zbiorów. To ci da dużo pieniędzy, dużo jedzenia, dużo wszystkiego. Podsumowując, gdy masz wybudowany magazyn zasobów i żywności, to tam dajesz podstawowe rzeczy. Dodatkowo budujesz lepsze dom, nie najgorszego sortu, żeby ludzie byli mega zadowoleni i bardziej wydajni. Pierwszych ludzi dajesz do drewutni, żeby wytwarzali kłody, patyki i opał. Kolejnych ludzi dajesz do szopy rolniczej, żeby ci orali dużo pola, żeby jak najszybciej sobie wbić technologię i odblokować przykładowo zwierzęta. Wydaje mi się, że to podsumowanie jest dosyć dobre. Zostaw lajka, ewentualnie komentarz. Jeśli coś jest do poprawy, to postaram się to poprawić i dzięki.